No i tutaj panny robią sobie, zobacz, takie zdjęcia i filmy, że zakładają taką suknię, wiatr wieje, robią sobie filmik i później go puszczają w zwolnionym tempie. Ładnie to wygląda, bardzo instagramowo. Ta budowla, którą teraz tutaj widzisz, to jest Madrasa Tilia Kori. Była to słynna szkoła koraniczna. Był to też również zwykły meczet. Nazwa Tilia Kori oznacza dosłownie pokryta złotem, ponieważ do uzdobienia sufitu w tej madrasie użyto ponad 10 kg złota. Zobacz, jak wygląda Samarkanda. Chodzisz sobie takimi fajnymi zielonymi uliczkami, lekko górzysty teren, czyli raz pod górkę, raz z górki. No i mijasz takie budowle, stare meczety, stare szkoły islamskie. Teraz podobno Uzbekistan jest krajem świeckim, chociaż oczywiście dominującą religią jest islam. Natomiast tutaj dużo bardziej czuć wpływy religijne niż na przykład w Kazachstanie. Wyraźnie się to odczuwa. Tutaj jest całe mnóstwo takich restauracyjek, hoteli i kompleksów przeznaczonych pod turystów. I zobacz, jaki piękny widok z okna. Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam. Pradosha Sivanayan Ma Sharanam, Pradosha Sivanayan Ma Sharanam. Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam, Guruve Sharanam. Pradosha Sivanayan Ma Sharanam, Pradosha Sivanayan Ma Sharanam. Guruve Sharanam. Ta majestatyczna budowla, którą tutaj widzisz, jest to meczet Bibi Kainym, jeden z najbardziej spektakularnych meczetów w świecie islamskim. Według legendy żona Timura zleciła budowę tego meczetu jako niespodziankę po udanej wyprawie podboju do Indii. Meczet zbudowany jest na pomieszczenie 10 000 wiernych. Pierwotna funkcja tego meczetu to były po prostu piątkowe modły. Spójrz, Samarkanda w całej okazałości. Teraz nic dziwnego, dlaczego przyjeżdżają tutaj tłumy turystów i coraz więcej Polaków. Kraj bezpieczny, ekstremalnie bezpieczny, tak bym to powiedział. Bardzo tani, z fantastyczną kuchnią i niesamowicie przyjaznym społeczeństwem. W ogóle dla mnie Uzbekistan to jest raj, jeżeli chodzi o kuchnię, bo jestem fanatykiem mięsa, po prostu uwielbiam. A Wiesiek jest wegetarianinem i on tutaj ma ciężej. Ale wczoraj wyczaiłeś soki z granata. Tak. Po ile? Można przeżyć. Zależy, ile utargujesz. A, o właśnie, to jest też bardzo ważna porada. A teraz idziemy Za 6 zł. Za 6 zł utargowałem. Za 6 zł pół litra, tak? Tak. Więcej chyba. Więcej, dobra. Świeżo wyciskanego soku. To bardzo dobra cena. I oczywiście kolejna porada. Pamiętaj, żeby wyciskali przy tobie. Nie kupuj gotowych, które są już rozlane w butelkach, bo nie wiesz, co jest w środku. Chociaż tutaj ludzie nie oszukują. Wczoraj długo rozmawiałem z miejscowymi i mówili mi, że generalnie religia im zabrania oszukiwać. No i to też jest fajne. A tutaj idą remonty, dlatego taki hałas. I oni cały czas tutaj remontują. I dzięki temu tu jest coraz ładniej. No i też to, co mi się w Samarkandzie podoba, to są punkty widokowe. Jest ich tutaj dosyć dużo i dzięki temu możesz zobaczyć przepiękną panoramę gór. Zobacz, tam jest jeszcze śnieg. Te góry mają około 4000 metrów wysokości. No i oczywiście okazałe budowle. Spójrz na te meczety, pięknie zadbane alejki do spacerów. No jest to chyba najczystsze miasto, w jakim byłem w życiu. Zadbane, trawniczki przystrzyżone. Jak widzisz, ludzie sprzątają, zamiatają. Zero śmieci, no i piękna pogoda. A to wszystko jest wykonane z piaskowca i to jest fajne, że oni tam to szlifują, zamiatają i to wszystko pięknie wygląda. I wycierają za każdym razem szmatkami.
Zobacz, podróżujemy tutaj, spotkaliśmy fajną dziewczynę. Hello, my name is Ayala. I'm from the Basque Country. I'm 25 years old and I'm traveling in Uzbekistan, but I'm planning to travel the world maybe this year. And he has convinced me to do it, so... Ona planuje rzucić pracę, jest inżynierem, pracuje w branży medycznej i technicznej i pierwsze co zrobiła, to przeskoczyła z nami przez płot i weszliśmy tutaj, delikatnie mówiąc, trochę na krzywy ryj, nie płacąc za bilety, ale zaraz spróbujemy znaleźć kasę, to zapłacimy, żeby nie było. Odwiedziła 51 krajów, bardzo dzielna dziewczyna, podróżuje sama. Zobacz, można? Można. Patrz ile turystów. W ogóle nie wiem jak się nazywa to miejsce, bo przeskoczyliśmy przez płot i weszliśmy na krzywy ryj, ale ona powiedziała, robimy to. Ja mówię, kurde. No to jak jakaś dziewczyna z kraju Basków mówi, że przeskoczy przez płot i wejdzie, to ja nie wejdę? Też wejdę. To jest jedno z najświętszych miejsc w islamie i tutaj tak jak do Mekki przybywają pielgrzymi z całego świata islamskiego. Myśmy zrobili troszkę wyłom i przeskoczyliśmy przez ogrodzenie, no bo jak już nas koleżanka zachęciła do tego, żeby to zrobić, a nie chcieliśmy iść naokoło, no to stwierdziliśmy, że też to zrobimy. Zobacz jaki tu jest przepych. Idziemy sobie główną ulicą, gdzie jest full samochodów i takie oto budynki. Wszystko odremontowane. Tutaj naprawdę dbają. Cały czas mijamy ludzi, którzy sprzątają. Assalamu alaikum. I to jest fajne, ponieważ dzięki temu to miasto jest takie schludne, czyste, ładne i nawet w takich zakorkowanych miejscach jak tu jest po prostu ładnie. Oni lubią architektoniczną estetykę. Dlatego w tym mieście człowiek się czuje tak fajnie, że nie chce się stąd wyjeżdżać. Ja generalnie nie lubię dużych miast i unikam dużych miast, ale to jest wyjątek. Tutaj mógłbym przez jakiś czas pomieszkać. Autentycznie Samarkanda jest najfajniejszym miastem, jakie do tej pory odwiedziliśmy na tej wyprawie. Zobacz, jesteśmy w kraju Chevroletów, no i są również takie tłuste Chevrolety. Powiem szczerze, takiego Chevroleta to jeszcze tutaj nie widziałem. To już jest mega bogaty gość, który sobie takiego kupił. Salam alejkum. Zobacz jak tutaj sprzątają w Samarkandzie. Jesteśmy naprawdę daleko od centrum, a mimo wszystko oni plewią, sadzą i generalnie sprzątają. Dzięki temu to miasto jest po prostu piękne. Siedzimy w takiej ciekawej knajpce, zobacz, że te panie sobie tam siedzą i imprezują same, bez facetów. No i nas posadzili koło nich, no to siedzimy i jemy płow. Płow, jak wiesz, w Samarkandzie różni się od płowów w wszystkich innych miastach Uzbekistanu tym, że przygotowują go oddzielnie. Nie mieszają składników podczas przygotowywania, tylko oddzielnie i dopiero później mieszają na końcu. Proszę, Marcin sobie je płot, a ja nagrywam i tylko patrzę, jak mu smakuje. Rewelacja. Słuchaj, przyjeżdżaj tutaj, zamawiaj żarcie torpeda. Очень приятно, рад познакомиться. Спасибо за плов. Это было обалденно. Мне сын в Польше тоже работает. Серьезно? Да, он корабли строит, корабль. А, Да. думал плов готовить. Мы плов готовим, он корабль готовит. Да. Можешь рассказать немножко про плов? Что там внутри? Мясо? Мясо, Какой вид мяса? морковь. Какой вид мяса? Мясо говяжий. Говяжий. Можно баранины, можно свинины тоже. Куриные можно, все можно. Понял. Просто желание надо. Да. Да. Желание есть, это будет. Алла. Морковка, что еще? Морковка, кишмиш, горох. Ага. Вот, все есть здесь. Да, очень вкусно. И вы в Самарканде делаете это отдельно, да? Ну, везде делают, не только у нас. Ага. Там тоже вот рядом тоже готовят Ясно. такой же плов. Ага. Приходите, когда приехали. Вот, i popatrz jak pan ładnie kroi rączkami. A. Pięknie sieka. I na talerzyk. I takie coś właśnie zjadłem. A. I to było wybitnie smaczne. I kosztowało 35 Я tysięcy. поеду в Польшу тоже, вот. Приезжайте Летом, к нам. летом. Конечно. Летом поеду. Да. A ta papryczka urywała gębę. Taka była ostra. это Очень перец остро. Горький, горький. Очень острый. Да, Очень острый. горький, горький. Приходите. Да, спасибо большое. Пожалуйста. Хорошего dnia. Taka fajna, zaciśna uliczka i tutaj jest zrobiona taka pergola. No i rośnie chyba winogron, ale tak słabo rośnie. A szkoda, bo potencjał jest duży. Jeżeli by to wszystko obsadzili, to by to fajnie wyglądało. Chyba że jest po prostu za wcześnie. Dzisiaj idziemy na bazar, największy bazar w Samarkandzie. Ten bazar nazywa się Siop de Khwon, czy coś takiego, Bozori. I jest ogromny. Będziemy tutaj chodzić, nagrywać, pokazywać i zwiedzać. A ja w ogóle 3 dni leżałem plackiem. To jest śmieszne, w Samarkandzie było 31 stopni w upale,
a ja leżałem chory, bo mnie grypa rozłożyła, ale wyleczyłem ją. Wyleczyłem tą grypę głodówką. Po prostu przez 2 dni nic nie jadłem i okazuje się, że zadziałało. Było super. Więc dzisiaj mam jeszcze lekki katarek, ale już jest gitara, więc wyszedłem na dwór, a jutro opuszczamy Samarkandy i jedziemy już w góry. I to jest to, co lubię najbardziej, czyli świeżo wyciskany sok z granatu. I pamiętaj zawsze, żeby przyciskał przy tobie. On nam chciał sprzedać gotowy, który stoi tutaj nie wiemy ile. Powiedzieliśmy nie. No i zrobił przy nas i mamy świeżo nalany. To jest bardzo ważne. To są takie podstawowe zasady, żeby zwracać uwagę. Zobacz, tutaj w Uzbekistanie, ale również w Kazachstanie i generalnie w byłych krajach Związku Radzieckiego to jest po prostu bajka. Uwielbiam te kiszonki. One są niesamowite. I oni to robią, zobacz, ręcznie w domu, później pani gołymi rękami to nakłada. O, a popatrz jak ciekawie tutaj jest zaklejone gliną. No i to wszystko jest naturalne. Jest to niewiarygodnie smaczne i oczywiście bardzo zdrowe, ponieważ tutaj są różne probiotyki, które powodują, że twój organizm jest zdrowszy. Oj, zobacz, możesz w worku kupić i to jest właśnie kłopocik, dlaczego my tego nie kupujemy, bo oni to wszystko w workach sprzedają i to nam się może rozwalić podczas transportu. Zobacz jak to cudownie wygląda. To wszystko jest kiszone. Wezmę ten, nie wiem czy ten się różni, zaraz wypytam. Wezmę ten. Marchewka kiszona też jest bardzo dobra i kapusta oczywiście kiszona jest bardzo dobra. Wszystko jest tutaj świetne. Ty zobacz jaki pani ma kapelusz fajny. Nie wiem czy to jest reklama, czy co, ale sprzedaje kapustę, no to nosi na głowie kapustę. A jak wiadomo, kapusta, głowa pusta. A tutaj nie świnie, krowy biją i inne zwierzęta i sprzedają mięsko. A my kupiliśmy sok z granata, cudowne kiszone kapusty, sałaty i zaraz kupię jeszcze sobie tą ich potrawę z mięsem w bułce, nie pamiętam nazwy i będę to wszystko jadł. Wiesiu zamówił sobie i ponegocjował pięknie za tysiaka ziemniaczanego jednego, tak? Dobrze mówię? Za 3000 miało być 2. A pani dała 3. Dostałem 3 i jeszcze 1000 reszty. O, to rewelacja. No to chłopie, poszło ci nieźle. A ja sobie kupiłem tą moją sałatkę. Tutaj miły pan na innym stoisku dał mi za darmo widelczyk plastikowy, więc mogę sobie jeść. Mamy sok z granata i ja oczywiście kupiłem z mięsem, zobacz. Dostałem widelczyk, mam wszystko. Tu pani obok, która siedzi, mówi, że to się nazywa pieraszki z mięsa, a to z kartoszką. Też pieraszki. Siobekkwon Bozori. Tak nazywa się ten bazar i on jest olbrzymi. Wchodzimy po raz kolejny jakimś kolejnym wejściem. No i tutaj naprawdę można parę godzin sobie połazić. Co najmniej. Opijamy się tutaj sokami, które są w śmiesznych pieniądzach, licząc na nasze polskie. No i jemy owoce. Ja kupiłem te kiszonki i to też jest fantastyczna sprawa. Kupiłem sobie specjalnie taki pojemnik teraz na te kiszonki, żeby je kupować i jeść, bo to jest absolutnie najzdrowsze. Co jest ciekawe z sokami? Sok z granatu jest tańszy od soku z pomarańczy. Odwrotnie niż w Maroko i odwrotnie niż w Polsce. Dobry dzień. Добрый день. Twaróg? Нет, сузма. Suzma? A czym отличается suzma od twaroga? Она вот такой, этот будет, с фрутками бывает. Да. А это гладкий. Попробуйте, как она. Rukę można? У нас натурально. Bardzo dobry. Smakuje jak taki jogurt. Bardzo dobry. Tu dla odmiany sprzedają jajka. Jedno jajko 1000, czyli na nasze 30 groszy. A takich dużych jajek to jeszcze nie widziałem, zobacz. Dobry dzień. Co to za jajca takie ogromne? A, gusiny jest, spasiba. To są gęsie jaja. No to wszystko jasne. Stąd ten rozmiar. A tu jakieś wyroby ceramiczne. Ciekawe, czy lokalne, czy importowane. A tutaj masz noże z jakimś specjalnym certyfikatem gościa, który je produkuje, ponieważ, uwaga, Uzbekistan słynie z produkcji noży. Podobno noże w Uzbekistanie są nawet lepsze niż noże w Japonii. Chociaż tam jest tradycja robienia tych wszystkich mieczy samurajskich, no to podobno w Uzbekistanie też mają bardzo duże tradycje, jeżeli chodzi o produkcję noży. Zaczyna się sezon na warzywa i owoce i zobacz jak fajnie wyeksponowane sałaty, rzodkiewki, szczypiorek, różne takie rzeczy. I mają tego naprawdę dużo i to wszystko już jest świeże, pachnące. No i tak możesz chodzić tutaj godzinami i sobie to wszystko oglądać. Piękna jest Samarkanda do spacerów. Uważam, że najfajniejsze miasto. Bardzo dużo tutaj w centrum takich miejsc wyłączonych z ruchu samochodowego, więc tereny spacerowe idealne. Grubo ponad 30 stopni. No a ja chodzę i smarkam dalej, wychodzę z tej choroby, jeszcze nie jestem zupełnie zdrowy. No ale podjęliśmy decyzję, że jutro już ruszamy z Samarkandy dalej w góry. Nie ma co siedzieć na jednym miejscu. De facto jeszcze może mógłbym jeden dzień poleżeć w łóżku i się powygrzewać, ale jest tak ciepło, szkoda czasu tracić. Stwierdziłem, że ruszamy w góry
no i w stronę Tadżykistanu. Wypłacam 1 000 000, ponieważ tutaj są wszyscy milionerami. W Uzbekistanie te pieniądze są olbrzymie. W związku z powyższym mamy bardzo duże nominały. No i zaraz Ci pokażę, jak wygląda lokalna waluta. Nigdy nie zapomnij karty. O, proszę. I mamy tak, 50, wszystko w 50. Całe mnóstwo. Tutaj w Uzbekistanie jeszcze jedna rzecz jest fajna i śmieszna. Mianowicie każdy kierowca jest taksówkarzem. Wychodzisz na ulicę, wyciągasz kciuka i pytasz, czy Cię podrzuci, jako tak zwanego paputczyka. Paputczyk, czyli to jest człowiek, który jest zabrany po puti, czyli po drodze, mówiąc po rosyjsku. I to jeszcze z czasów sowieckich cały czas tutaj trwa. I generalnie są to bardzo tanie i śmieszne pieniądze, ponieważ płacisz 10 000, czyli jakieś 3 zł i przejeżdżasz pół miasta za tą cenę, albo i dalej. Także to jest fajne, to jest wygodne. Poza tym ma to pewien aspekt społeczny, mianowicie ludzie się poznają. Można porozmawiać, poznać się i to też jest super. Jesteśmy na terenie, który nazywa się Afrosiab. Jest to taka wydzielona część Starego Miasta, najbardziej zabytkowa. I tutaj w tym miejscu, gdzie jesteśmy, zaczynała się Samarkanda. Tutaj właśnie są ruiny i wykopaliska tej starej części Samarkandy, powiedzmy sprzed 2000 lat. Teraz tu jest cmentarz i całe mnóstwo nagrobków. Zobacz, jak to wygląda. A myśmy przyszli tutaj, ponieważ stąd jest bardzo fajny widok na góry i na panoramę miasta. Spójrz. A tutaj masz wodę mineralną, lokalną, która jest takim uzbeckim odpowiednikiem borżomi. Smakuje mniej wyraziście i mniej intensywnie niż borżomi, ale jest dużo też tańsza, więc pijemy tą wodę tutaj, no bo jesteśmy już w Uzbekistanie, a nie w Gruzji. W związku z tym pijemy wodę uzbecką. No i co, pokręcimy się tu trochę po tym cmentarzu, po tych ruinach. Grobów Ci pokazywać nie będę. Jak widzisz, są takie kapliczki dla, powiedzmy, co bogatszych umarlaków, którzy stwierdzili, że jak już nie żyją, no to przynajmniej sobie zrobią fajny domek na koniec. Albo ich rodzina tak zdecydowała. No i taki o właśnie cmentarz. Wygląda to dosyć dziko, to wszystko jest zarośnięte, ale taki jest tutaj styl, taka kultura, tak po prostu mają. A tak wygląda panorama miasta i tak wyglądają te góry. Jutro tam pojedziemy. I co jest ciekawe, pomimo że tutaj jest ponad 30 stopni w upale, w górach jest śnieg. Pradosha Sivanayan ma sharanam, Guruve sharanam, Guruve sharanam, Pradosha Sivanayan ma sharanam, Guruve sharanam, Guruve sharanam, Pradosha Sivanayan ma sharanam, Guruve sharanam, Guruve sharanam, Pradosha Sivanayan ma sharanam.